Dzisiaj opowiem Wam o niezwykle ciekawej genezie największego państwa na świecie, czyli Rosji. Odpowiem na pytanie, czy uważam, że Rosja współczesna może uważać się za spadkobiercę Rusi Kijowskiej i jej ziem. Zastanowię się, czy Rosja jest tak naprawdę krajem słowiańskim. Opowiem, jak to się stało, że maleńka, peryferyjna Moskwa stała się zalążkiem, z którego powstało największe państwo świata. Zapraszam na odcinek o tym, jak to się stało, że powstała Rosja. Na początek, żeby mówić o Rosji, przypomnę historię Rusi Kijowskiej oraz Republiki Nowogrodzkiej, czyli organizmów, które istniały ponad 1000 lat temu na terenie dzisiaj zajmowanym przez Rosję. Otóż Ruś Kijowska powstała jako dzieło szwedzkiego prawdopodobnie wikinga Ruryka, który pod koniec IX wieku przypłynął przez Bałtyk, zajął tereny na północy, a później stopniowo wraz z swoimi synami zdobywał coraz większe terytoria, aż wreszcie odebrał Hazarom Kijów, który to właśnie Kijów wcześniej był takim hazarskim centrum handlowym, gdzie oni łapali tych Słowian, sprzedawali ich później dalej na południe. I tak właśnie ci Rurykiewicze skonsolidowali swoją władzę od Nowogrodu na północy po Kijów na południu. Stopniowo ta germańska, jakby nie patrzeć, dynastia bardzo szybko się zeslawizowała, bo już po 100 latach praktycznie żaden Rurykiewicz nie miał germańskiego imienia typu Oleg czy Igor, a nosili już słowiańskie typu Włodzimierz, Światosław, Izjasław, Jarosław. I ta Ruś Kijowska, którą oni stworzyli, to była taka mozaika różnych wpływów, bo z jednej strony tam był główny element słowiański, ten etniczny, tych ludzi, nad którymi oni panowali, ale też na północy była bardzo mocna domieszka ludów ugrofińskich. Na zachodzie mamy z kolei Bałtów, którzy też częściowo wchodzili w skład Rusi Kijowskiej, a na południu ludy tureckie, a później mongolskie. Dodatkowo na to wszystko jeszcze wchodziła kultura bizantyjska, pod której wrażeniem Ruś była przez cały czas swojego istnienia. Tam przyszło też chrześcijaństwo w obrządku właśnie bizantyjskim. Także powstało państwo bardzo ciekawe i bardzo potężne. W XI-XII wieku Ruś Kijowska była jednym z najpotężniejszych państw całej Europy. Księżniczki kijowskie były wydawane za najlepszych książąt z Europy i tak samo z dalekich nawet krajów, takich jak Anglia, księżniczki były wydawane za kniaziów kijowskich, czy też później kniaziów udzielnych, ponieważ z nimi liczyła się naprawdę cała Europa. Wtedy jeszcze nikt nie patrzył na Ruś Kijowską jako na jakiś wschód daleki, na Rosję, tak jak dzisiaj się patrzy, jako taki wyalienowany kraj Europy. Wtedy oni byli zupełnie połączeni z kulturą europejską. Mimo że byli w obrządku bizantyjskim, to w tamtych czasach to jeszcze nie było tak mocno zarysowane. Przypominam, schizma wschodnia to był dopiero 1054 rok, więc dopiero po tej schizmie te podziały na zachód i wschód były coraz głębsze. Na początku to wcale tych różnic nie było widać. Ruś, jak oczywiście pamiętacie, padła wraz z najazdem Mongołów w XIII wieku. W 1237 rozpoczął się właśnie ten główny najazd i w grudniu, 6 grudnia 1240 roku zdobycie Kijowa jest symbolicznym końcem istnienia Rusi Kijowskiej. Od tego czasu praktycznie wszystkie tereny ruskie są pod władaniem Mongołów, z wyjątkiem bardzo odległych na północy, które i tak nominalnie przyjmują zwierzchność mongolską, ale kończy się to tylko i wyłącznie na płaceniu trybutu, no bo Mongołom generalnie nie chciało się zapuszczać tak daleko na północ w gęste lasy, które nie były dla nich korzystne, nie był to idealny dla nich wymarzony teatr walki. W czasie trwania mongolskiego jarzma na arenę polityczną wkracza małe, peryferyjne ksiąstewko Moskwa. W 1263 roku Aleksander Newski, bohater narodowy Rusi, a później Rosji, wydziela ten teren dla swojego najmłodszego syna Daniela, któremu po prostu coś chciał przekazać, żeby chłopak miał jakiś też spadek po ojcu. I ten właśnie Daniel zaczyna
tą wielką karierę księstwa moskiewskiego, która później przekształci się w Wielką Rosję. Ale nim do tego dojdzie, to jeszcze długa, długa droga. Ponieważ ten Daniel, mimo że otrzymuje najbardziej zapyziały kawałek Rusi, bo daleko na wschodzie i na północy znajdująca się Moskwa na bagnistych terenach, gęsto zaleśnionych, poprzecinanych rzekami, była mało atrakcyjna dla innych synów Aleksandra Newskiego, o tyle była też bardzo nieatrakcyjna dla Mongołów, którzy tak naprawdę nie chcieli tam się zapuszczać, bo wyprawa, żeby łupić taką peryferyjną Moskwę, była kompletnie nieopłacalna dla nich. Dlatego w późniejszych wiekach, jak się okaże, oni bardzo chętnie będą współpracować właśnie z kniaziami moskiewskimi, gdyż zamiast ich najeżdżać, wykorzystywali ich do swoich celów jako głównych poborców podatkowych na teren całej Rusi, a ich lokalizacja też powodowała, że byli stosunkowo blisko do pozostałych księstw i mogli też stamtąd interweniować i zbierać te podatki. Syn Daniela Aleksandrowicza, Jerzy, jeszcze bardziej wkupuje się w łaski Mongołów. Bierze za żonę siostrę Hana Uzbeka i staje się takim naprawdę zaufanym kolektorem danin z Rusi. Hanowie mongolscy pomagają mu też opanowywać coraz większe terytoria wokół Moskwy. Przede wszystkim kością niezgody jest Twer, księstwo, które sąsiaduje z Moskwą i z którym oni będą cały czas próbować się zmagać, żeby go zdobyć. Dochodzi do częstych walk pomiędzy Jerzym z Moskwy a Michaiłem Twerskim oraz jego synem Dymitrem Groźne Oczy. Mimo że Mongołowie wspierają Jerzego, to nie udaje mu się pokonać kniaziów twerskich. Możecie sobie wyobrazić, jaką sympatią pozostała Ruś darzy kniaziów moskiewskich, którzy są głównymi kolaborantami i współpracują cały czas zawzięcie z tymi znienawidzonymi Mongołami. Kolejny kniaź moskiewski, Iwan, zwany Kalita, czyli Kaletka, czyli Sakiewka, czyli człowiek bardzo bogaty, dorabia się ogromnego majątku właśnie na tym zdzieraniu haraczu z pozostałych ruskich księstw. On jest tym, który rozbudował Moskwę pod kątem ekonomicznym. Inwestował mnóstwo pieniędzy w rozwój handlu, w rozbudowę tego miasta. Także, będąc bogaty, pożyczał pieniądze innym kniaziom ruskim, a kiedy ci nie mogli spłacać długów, zajmował ich ziemię. W ten sposób, znowu za panowaniem Iwana Kality, te tereny moskiewskie zostały powiększone o dalsze tereny. Iwan Kalita doprowadził też do bardzo ważnego przeniesienia metropolii kościelnej prawosławnej z Włodzimierza, gdzie tradycyjnie znajdowała się główna metropolia, do właśnie Moskwy. Miał pieniądze, a wiadomo, że cerkiew prawosławna bardzo była na nie łasa, więc chętnie metropolita przyjął zaproszenie do stołecznej Moskwy. Kolejnym bardzo istotnym władcą, który zdecydowanie wzmocnił księstwo moskiewskie, był Dymitr. Dymitr, który zyskał przydomek Doński. Rządził on przez 30 lat, od 1359 do 1389 roku i poczuł się on na tyle silny, że kiedy udało mu się odeprzeć kilka ataków litewskich, bo był on też tym, który wybudował Kreml, czyli potężną fortecę w środku Moskwy, która oparła się wtedy najazdom litewskim, postanowił on wypowiedzieć też swoje posłuszeństwo Mongołom. Może się to wydawać ruchem szalonym, ale Złota Orda w połowie XIV wieku przeżywała ogromne problemy. Nie dość, że wtedy wówczas czarna śmierć zdziesiątkowała ludność stepu, to jeszcze tam w Złotej Ordzie wtedy panowały ogromne problemy wewnętrzne. Na początku XIV wieku Złota Orda była potężna i była u szczytu swojej potęgi, natomiast w drugiej połowie tam było cały czas zamieszanie, walka o władzę, chaos i jej siła zdecydowanie była mniejsza. Dlatego Dymitr postanowił właśnie postawić się Mongołom i powiedzieć: ja nie będę wam płacił trybutu. Oczywiście takie nieposłuszeństwo nie mogło zostać ukarane, więc Han Mamaj wyruszył na północ z ogromną armią liczącą prawie 30 000 wojowników. Do tego z zachodu ruszył na
Dymitra Dońskiego nasz Jagiełło, wtedy jeszcze kniaź litewski, i te dwie armie miały zmiażdżyć nieposłusznego Dymitra. Jak się okazało, Jagiełło, czy to z wyrachowania politycznego, czy to po prostu rzeczywiście nie zdążył, nie trafił na pole bitwy i na Kulikowym Polu Dymitr starł się tylko z Mamajem. Zresztą szczegółowo o tej bitwie opowiadam w odcinku, który link znajdziecie w opisie, a na Kulikowym Polu oczywiście Dymitr zwycięża, pokonuje Mongołów i jest to szok dla całej Rusi, bo wreszcie ktoś postawił się tym znienawidzonym najeźdźcom i bohaterem całej Rusi staje się w tym momencie Dymitr, właśnie z przydomkiem Doński, bo Kulikowe Pole było trochę na południe od Donu. On, przekraczając ten Don, niczym Cezar przekroczył Rubikon i to już było bez odwrotu. Musiał walczyć z Mongołami. Pokonuje ich, na 2 lata tylko zyskuje niezależność, ponieważ Han Mamaj też zostaje obalony. Na jego miejsce zostaje wsadzony Han Tochtemysz, który wyrusza na północ, podporządkowuje sobie księstwo moskiewskie, karze Dymitra i dalej Moskwa jest jednak pod mongolskim butem. Ale jednak ten przykład, który już w 1380 roku Dymitr dał, będzie bardzo brzemienny w skutki. Dymitr umiera 7 lat później i jego państwo jest 2 razy większe w momencie jego śmierci niż to, które odziedziczył. Więc zdecydowanie tutaj powiększył on granice księstwa moskiewskiego i sprawił, że państwo to było już bardzo znaczącym graczem politycznym. Ponieważ z jednej strony mamy Litwę, która skonsumowała większość ziem ruskich, odbierając je właśnie Mongołom. Na południu mamy Mongołów, którzy w tamtym czasie byli stosunkowo słabi i tutaj na północy właśnie rodzi się to wielkie księstwo moskiewskie. Na przełomie XIV i XV wieku Rosja, rodząca się w tym momencie właściwie, ma mnóstwo szczęścia, ponieważ jej główny konkurent, Litwa, ma ogromne problemy oczywiście z zakonem krzyżackim. Tak samo to, że Jagiełło zostaje królem Polski, powoduje, że uwaga Litwy bardzo przesuwa się na zachód. Wcześniej kniaziowie litewscy przede wszystkim starali się zjednoczyć wszystkie ziemie ruskie, bo to oni uważali się za tych, którzy są spadkobiercami Rusi Kijowskiej i to oni zjednoczą całą Ruś. Teraz, kiedy Jagiełło został królem i on skoncentrował się bardziej na zachodzie, na właśnie pokonaniu Krzyżaków pod Grunwaldem, na tym, żeby Jagiellonowie panowali w innych królestwach europejskich, ten wschód zostaje trochę niedoglądany. Dlatego Moskwa ma bardzo korzystne warunki do rozwoju. Tak samo na południu Złota Orda zostaje najechana w 1395 roku przez Tamerlana, czyli wielkiego zdobywcę z Azji Centralnej, który stworzył krótkotrwałe, ale potężne imperium i mało brakowało, a armia Tamerlana również najechałaby Moskwę, ponieważ oni byli rozpatrywani jako sojusznik Złotej Ordy, przez to, że byli jej wasalem. Jednak do tego nie doszło i Moskwa ostała się przed tym najazdem. Dopiero w 1408 roku Han Edygej, który z nadania Tamerlana władał Złotą Ordą, wyruszył na północ, spalił bardzo liczne grody moskiewskie, ale samego Kremla tym razem Tatarom nie udało się zdobyć. I tak to właśnie na początku XV wieku mamy już bardzo silną Rosję, która zaczyna myśleć o tym, żeby rzeczywiście pod jej berłem zjednoczyć wszystkie ziemie ruskie. Ale do tego jeszcze nie doszło. Kolejnym bardzo ważnym władcą, który właściwie może być uznany za ojca Rosji, to jest Iwan III Wielki. Rządził on długo, dzięki temu mógł skonsolidować dużo władzy w swoich rękach i mógł dokonać rzeczy, które krótkie rządy nie mogłyby zrealizować. On zmarł dopiero w 1505 roku, a w czasie swojego panowania, po pierwsze w 1480 roku, czyli dokładnie 100 lat po Kulikowym Polu, doszło do kolejnej konfrontacji zbrojnej z Mongołami i z tej konfrontacji, która była mało krwawa mimo wszystko, Rosjanie wyszli zwycięsko i jest to moment, w którym ostatecznie zrzucają oni mongolskie zwierzchnictwo, przestają już na zawsze płacić daninę dla Złotej Ordy. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, że
on miał za żonę córkę cesarza bizantyjskiego, a oczywiście Bizancjum w 1453 roku upada. Konstantynopol zostaje zdobyty przez Turków i cała ta cywilizacja jak gdyby momentalnie zostaje wsiąknięta przez Moskwę, która uważa się za spadkobiercę Konstantynopola. A dodatkowo Iwan Wielki, mając córkę cesarza za swoją żonę, w naturalny sposób pokazuje, że jest właśnie tym spadkobiercą. Na jego głowę trafia złota czapka, która będzie insygniem koronacyjnym carów rosyjskich aż do XVII wieku. No i właśnie oni przejmują ten tytuł cesarza, właśnie zeslawizowany trochę na tytuł cara. I Iwan de facto jest pierwszym carem rosyjskim, aczkolwiek formalnie jego syn dopiero Iwan IV będzie właśnie tym pierwszym koronowanym pięknie rosyjskim carem. Co bardzo istotne, Iwan Wielki zdobywa wreszcie księstwo twerskie, podporządkowuje też Republikę Nowogrodzką i w efekcie jego państwo powiększa się trzykrotnie w stosunku do tego, co zastał na początku swoich rządów. Także w 1505 roku, kiedy Iwan III Wielki umiera, Rosja jest już potężnym państwem, które może na równi konkurować czy to ze Szwecją, czy z Rzeczpospolitą obojga narodów, nie mówiąc już o Tatarach, którzy w tym czasie są już zupełnie w odwrocie. Kolejnym władcą jest sławny Iwan IV Groźny. Zostaje carem Rosji już jako trzylatek. Oczywiście na początku rządzą w jego imieniu regenci, ale ta regencja się udaje, on skutecznie dochodzi do władzy i w sumie jego rządy trwają ponad 50 lat. Jest to bardzo istotny czas dla Rosji, ponieważ on konsoliduje władzę, umacnia ją, prowadzi bardzo ważne reformy wewnętrzne, umacnia to państwo i w 1547 roku właśnie oficjalnie zostaje koronowany na cara i władcę Wszechrusi. I teraz właśnie z tym szyldem oni będą przez całą historię biec, że oni są właśnie spadkobiercami Rusi Kijowskiej i że oni są wyznaczeni przez Boga, przez cerkiew prawosławną na to, żeby zjednoczyć wszystkie ruskie ziemie. Ale niestety dla nich ta historia nie toczy się tak gładko, jakby chcieli, ponieważ po Iwanie IV jego syn Fiodor rządzi w bardzo kiepski sposób, a po jego śmierci bez potomka kończy się dynastia Rurykiewiczów w Moskwie. I wówczas dochodzi do okresu, który nazywa się Wielką Smutą, 1598-1613 rok. To jest 15 lat wielkiego zamieszania, wojen wewnętrznych na terenie Rosji. Są to oczywiście walki o władzę. Tą sytuację stara się też wykorzystać Rzeczpospolita, aby odebrać Smoleńsk utracony na początku XVI wieku. Bojarzy rosyjscy, którzy wtedy dochodzą do władzy, tak naprawdę oni rządzą w Rosji, zawierają sojusz z Szwecją, aby razem z tym krajem oprzeć się inwazji Rzeczpospolitej. W 1609 roku Zygmunt III Waza rusza na Smoleńsk, oblega to miasto, a kiedy na odsiecz Smoleńskowi rusza armia szwedzka oraz rosyjska, hetman Żółkiewski rusza wraz z husarią, żeby pokonać ich pod Kłuszynem i tam właśnie 4 lipca dochodzi do bitwy, gdzie niewielka ilość husarii tak naprawdę miażdży te połączone siły rosyjsko-szwedzkie. Dzięki temu też Moskwa zostaje szybko zajęta przez Polaków i hetman Żółkiewski nie dość, że wspaniały dowódca, to również świetny dyplomata, debatuje z tymi bojarami, pewnie tam dużo wódki się lało, ale dochodzą do porozumienia i bojarzy zgadzają się przyjąć Władysława IV Wazę jako króla, jako właściwie nie króla, tylko cara Rosji. Jest to niesamowity sukces dyplomatyczny, który zostaje bardzo szybko też zaprzepaszczony, ponieważ Zygmunt III okazuje się, że on chciał być tym carem i on nie bardzo się chce zgodzić na to, że jego syn zostanie carem Rusi. Poza tym jest też innych wielu kandydatów, którzy zgłaszają swoje pretensje do bycia carami, a co najgorsze, sam Władysław IV Waza niezbyt przypada do gustu bojarom, bo nie chce się wyrzec katolicyzmu,
który oni stawiają jako bardzo ważny punkt w umowie pomiędzy nimi a nowym carem. Ten katolicyzm będzie przeszkodą, która doprowadzi do tego, że bojarzy bardzo szybko odwrócą się od Władysława IV i będą starali się wyprzeć Polaków z Kremla, co będzie trwało prawie rok. W końcu to nasza okupacja Moskwy i Kremla upada, odsiecz nie zdąży przybyć i wreszcie w 1613 roku carem zostaje Michał Romanow i zaczynają się rządy dynastii Romanowów, które będą trwały przez kolejne setki lat, co właściwie wchodzi już w współczesną historię Rosji. Mimo tej wielkiej smuty na przełomie XVI i XVII wieku, Rosja pozostaje bardzo dużym, silnym państwem. Zajmuje ona tereny daleko na południu. Tam zajmuje tereny zamieszkiwane przez Kozaków i ci Kozacy są głównym elementem, który pomaga Rosjanom w zdobyciu wschodu, ponieważ wyprawy kozackie są tymi, które stopniowo zagarniają Syberię i wiek XVII jest praktycznie stuleciem, w którym cała Syberia aż do Oceanu Spokojnego zostaje przez Rosjan opanowana. Także kiedy już mamy początek XVIII wieku, Rosja jest największym państwem na świecie, które praktycznie od Bałtyku aż do Oceanu Spokojnego ma swoje rządy. Tak właśnie ona powstała, tak się wykuła w historii. Natomiast bardzo ważne zagadnienie, czy tak naprawdę Rosja ma prawo mienić się spadkobiercą Rusi Kijowskiej? Bo co prawda udało jej się opanować te terytoria, ale stało się to tak naprawdę po 500 latach dopiero, więc ciężko mówić tu o ciągłości. Znacznie dłużej te tereny były pod panowaniem litewskim, mongolskim, polskim, żeby mówić, że Rosja jest tym, która ma do nich cały czas prawo. Poza tym ta Rosja, która powstała w XV-XVI wieku, to nie jest tak naprawdę już ta Ruś. Mimo że rzeczywiście panowała ta sama dynastia Rurykiewiczów, to ta dynastia była raz, że najpierw zeslawizowana, później z dużą domieszką krwi mongolskiej, tureckiej, bo tam te księżniczki połowieckie, później mongolskie były wydawane za mąż. Wreszcie ta dynastia wygasła. Sama Moskwa powstała na terytorium zupełnie niesłowiańskim, tylko na terytorium zamieszkałym przez takie plemię, które się nazywa Meria. I ci ludzie to byli Ugrofini. Oni dopiero gdzieś w XIV wieku zostali zeslawizowani, więc etnicznie to mamy zupełnie inny etnos niż słowiański. Więc jest to bardzo dyskusyjne, to prawo Rosji do mienienia się spadkobiercą Rusi Kijowskiej. Oczywiście pewna kontynuacja instytucjonalna jest, ale ta myśl polityczna moskiewska jest już zupełnie inną niż ta, którą prezentowali kniaziowie kijowscy jeszcze na początku XI wieku. Z drugiej strony mamy Ukrainę, twór zupełnie nowy, który też mieni się tym, który ma prawo do spadku po Rusi Kijowskiej. I również nie uważam, żeby Ukraina miała prawo mienić się spadkobierczynią tej wspaniałej Rusi. Mimo że zajmuje właśnie te terytoria kluczowe, bo Kijów, to jednak tutaj jest przerwa prawie 1000 lat od upadku Rusi do powstania Ukrainy, żeby mówić o jakiejś kontynuacji i żeby można było mienić Ukrainę spadkobierczyną Rusi. Tak naprawdę Ruś, moim zdaniem, nie ma spadkobiercy. Ruś umarła wraz z najazdem mongolskim, a później to, co powstało, to już nowe twory z domieszką zupełnie innej krwi i w sensie dosłownym, i w przenośni, ponieważ na przykład wpływy mongolskie wywarły bardzo duże piętno na polityce rosyjskiej. Oni stali się tak naprawdę w bardzo dużej mierze władcami azjatyckimi z powodu tego właśnie połączenia z Wielkim Stepem i tych ogromnych wpływów, które ten step ze sobą przyniósł. Poza tym, tak jak wspomniałem, Rosja jest krajem tylko z języka słowiańskim. Etnicznie Słowianie są może i głównym komponentem, ale na pewno nie zajmują nawet połowy Rosji, jeżeli chodzi o etnos.
bo mamy tam ogromny wpływ Ugrofinów i tych wszystkich ludów syberyjskich, które oni podporządkowali. Na południu mamy przecież wielką ilość ludów tureckich, później mongolskich, które weszły w skład Rosji. I kiedy chociażby mamy Armię Czerwoną, która w II wojnie światowej przemierza Europę aż po Berlin, to kiedy możecie zobaczyć sobie zdjęcia tych krasnoarmistów, to ci ludzie zupełnie nie wyglądają jak Słowianie. To właśnie wygląda ta armia jak armia, jakaś horda azjatycka. Takie są fakty. Rosja genetycznie bardzo mało jest słowiańska, choć, tak mówię, słowiańskim językiem cały czas się posługuje. I w ten oto właśnie sposób starałem się przybliżyć Wam historię Rosji, jej powstania. Jak krok po kroku doszło do tego, że powstał największy obecnie kraj na świecie, który przeobrażał się wielokrotnie, bo chociażby ta Rosja Romanowów była już czymś inna niż wcześniejsza, 100 lat wcześniej Rosja Rurkiewiczów. Później przecież Romanowów zamordowano, powstało ZSRR, które znowu było czymś zupełnie innym niż Rosja carska, a teraz powstała Rosja po ZSRR-owska, która jest jeszcze czymś innym, więc przeobraża się ten twór politycznie i ciągłość terytorialna nie oznacza tak naprawdę ciągłości myśli politycznej i dzisiejsza Rosja politycznie moim zdaniem jest zupełnie czymś innym niż była chociażby Ruś Kijowska, chociażby nawet Księstwo Moskiewskie Rurkiewiczów jeszcze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do wspierania budowy naszej osady słowiańskiej. Link do wspierania znajdujecie w opisie i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Hej!